Starodawni wojownicy. Tysiąc lat po ukrzyżowaniu Chrystusa zaginęły niezwykle ważne dla chrześcijan relikwie. Papież zaapelował do wiernych, by wzięli udział w krucjacie. Mieli być rycerzami Chrystusa. Jeden z zakonów zaprzysiągł bronić Ziemi Świętej. Zakonnicy walczyli w imię Boga. W końcu zostali zdradzeni przez własny Kościół. Templariusze. W 1189 roku w Ziemi Świętej toczyła się wojna. Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie prowadzili ją w imię Boga. Na czele tych pierwszych stał Gérard de Ridefort. Był wielkim mistrzem zakonu templariuszy. Rycerze słynęli z odwagi i waleczności. Byli postrachem muzułmanów, którzy jeszcze do niedawna sami budzili trwogę w chrześcijanach. Templariusze byli dla muzułmanów godnymi przeciwnikami. Sułtan Saladyn nie okazywał im litości. Mówił o nich, że wojują z największym oddaniem i odpowiadają za największe straty poniesione przez muzułmanów. Gérard de Ridefort szykował się do kolejnej bitwy. 70 lat wcześniej jego zakon liczył jedynie 8 ludzi. W drodze do Jerozolimy dwóch francuskich szlachciców doznało objawienia. Hugo de Patin i Godfrey de Saint-Omer i 6 innych rycerzy zobowiązało się przed patriarchą Jerozolimy, że będą bronić pielgrzymów. Udali się do Bazyliki Grobu Świętego. Wzniesiono ją na wzgórzu, na którym ukrzyżowano Chrystusa. Jak wszyscy pielgrzymi, wyryli krzyże na jej ścianie. There, as all good pilgrims did, they etched a cross in its stones. Od chrześcijańskiego króla Jerozolimy otrzymali pałac, który stał się ich kwaterą. Znajdował się w pobliżu dawnej świątyni Salomona. Nowo powstałą grupę nazwano zakonem ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona, templariuszami. They took a vow of poverty
Złożyli śluby ubóstwa, a ich pieczęć przedstawiała dwóch rycerzy dosiadających jednego wierzchowca. Papież był zwolennikiem zakonu. Wyposażono ich w broń, konie i ziemię. Templariusze zaczęli posiadać własne prowincje. Rośli w siłę i trenowali do walki. Po jakimś czasie zaczęli wysyłać do Ziemi Świętej zaopatrzenie i ludzi, którzy od najmłodszych lat przygotowywali się do wojny. Jednym z nich był Gerard de Rochefort. W Jerozolimie miała czekać na niego narzeczona. Okazało się, że poślubiła innego. Gerard poświęcił swoje życie templariuszom. Niektórzy rycerze parali się różnymi zajęciami. Inni zbijali majątki na grabieżach. Gerard nie złamał złożonego ślubu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Podczas sekretnej ceremonii oddał się Bogu. Wybrałeś właściwą drogę. Pragniesz wstąpić do zakonu, którego tajemnice znają tylko jego członkowie. Aby docenić wartość snu, nie możesz zmrużyć oka. By docenić dar sytości, musisz poznać, czym jest głód. Czy ślubujesz żyć według naszych zasad? Od tej pory Gerard żył wedle reguł opisanych w Biblii i tajnej księdze templariuszy. Nadmierne mówienie nie pozostaje bez grzechu. W czasie rozmowy całkowicie zabraniamy zbędnych słów i niegodziwych wybuchów śmiechu. Nie wolno także posługiwać się wulgarnym językiem. Od innych zakonów odróżniało templariuszy to, że nosili krótkie włosy i brody. Niespotykane było także to, że ślubowali czystość. Przyrzekali również, że nigdy nie będą zażywać kąpieli ani zmieniać bielizny z owczej skóry. Braciom zakonnym nie wolno całować kobiet, ani wdów, ani matek, sióstr czy ciotek. Należy unikać kontaktu z kobietami, które wielokrotnie doprowadziły do klęski mężczyzn. Aby spełnić obietnicę i chronić pielgrzymów, templariusze zbudowali szereg fortec obronnych. Chociaż zamki wyglądały okazale, przystosowano je do skromnego stylu życia zakonników. W 1177 roku, niedaleko portu Aszkelon, templariusze zaatakowali muzułmanów dowodzonych przez Saladina. Wygrali, ale wielki mistrz zakonu został pojmany.
Reguły templariuszy zakazywały im zapłacenia okupu. Kilka lat później, w 1184 roku, wielki mistrz zmarł. Jego następcą został Gérard de Ridefort. W 1189 roku dowodził swoimi rycerzami w bitwie o Acre. Ponownie zmierzył się z Saladynem. Akka była największym portem w Palestynie. To ważne miasto, otoczone morzem, ale także głębokimi fosami i potężnymi murami. Wieże obronne niemal sięgają nieba. Chrześcijanie chcieli odbić Akkę z rąk muzułmanów. Oni jednak nie zamierzali się poddać. Październik 1189 roku. Gérard de Ridefort szykuje się do walki. Wpierw założył płócienną koszulę, a potem 10-kilogramową kolcugę. Zbudowana była z żelaznych kółek, które były tak małe, że nie przepuściłyby nawet strzały. Na to wszystko nakładano biały płaszcz, który chronił zbroję przed niszczycielskim wpływem deszczu, piasku i słońca. Głowy rycerzy chroniły hełmy. Do walki stanęły tysiące rycerzy. Byli świetnie uzbrojeni. Ujeżdżali najlepsze wierzchowce i z dumą nosili na piersi symbol swojego zakonu. Byli pewni, że zwyciężą. So many banners that never had such a crowd appeared to be reckoned up. Templariuszami dowodził wielki mistrz zakonu. Do boju stanęli z biało-czarnym sztandarem, który symbolizował walkę dobra ze złem. Poświęcili Bogu swoje życie. Gérard prowadził ich do walki z psalmem Dawida na ustach. Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę. Wrogów różniła nie tylko wyznawana wiara, ale i sposób. Krzyżowcy walczyli z bliska, ramię w ramię i byli świetnie uzbrojeni. Tworzyli zdyscyplinowaną formację. Muzułmanie dobrze wiedzieli, że to dla nich godni przeciwnicy. Pierwszy atak zawsze jest najtrudniejszy. Będziemy pierwsi w natarciu i ostatni w odwrocie. Lekko uzbrojeni muzułmanie poruszali się konno. Byli bardzo sprawni. W przeciwieństwie do krzyżowców, nie upodobali sobie walki wręcz, nie uważali, by śmierć poniesiona pierwszego dnia walk była największym zaszczytem. Papież otrzymał wieści z pola walki. Stanęliśmy do boju 4 października. 4000 rycerzy i 100 000 żołnierzy. Saladyn dowodził 100 000 konnych wojowników. Nam jednak szczęście przyniesie święty krzyż. Templariusze ruszyli do walki. Nisko trzymali kopie, którymi przebijali zbroje wrogów. Po zejściu z konia walczyli przy pomocy miecza lub siekiery. Czekało ich zwycięstwo, śmierć albo hańba.
or disgrace. Should any of them, for any reason, turn Każdego, his kto back ucieknie z pola to the walki lub enemy, wyjdzie z niej, or come cało forth czeka surowa alive from kara. a defeat, or bear arms against the Christians, Rycerzowi zostanie odebrany biały płaszcz z czerwonym krzyżem, symbol przynależności do the zakonu. cross, which is the sign of his knighthood, is taken away, and he is cast from the society of his Przez rok brethren, będzie też and spożywać eats his posiłki food on na the floor podłodze. for the space of a year. No knights were disgraced this day. Tego dnia In żaden their z rycerzy eyes, nie okrył się God hańbą. fought with them. Uważali, że wspomógł Allah ich Bóg, abandoned his podczas followers, gdy Allah and his odwrócił się od followers swoich wyznawców. abandoned the field. They fled before our swords and we pursued them Przegoniliśmy unto their very muzułmanów z pola tents. walki. We managed to kill 500 Zdążyliśmy Saladin's zgładzić knights, far 500 more than wojowników we'd hoped. Saladyna. While we were engaged in battle with Saladin, Po rozpoczęciu bitwy 5,000 do walki knights left przeciw the nam city and made a sudden dołączyło attack on 5 us. tysięcy mieszkańców miasta. We still managed to hold up against Saladin on Odpieraliśmy one side ataki, and offer aż w courageous końcu resistance on the other, wróciliśmy do swojego before obozu. retreating to our camp. Tego dnia But for zginęło God, wielu our men naszych were rycerzy. killed on that day. Among them, their grand Wśród nich master, był wielki mistrz zakonu, Gérard Gérard de de Riefort. Riefort. The siege went on. Among the Oblężenie crusaders, trwało food nadal. was scarce. Krzyżowcy chorowali, Disease kończyły rife. im się zapasy żywności. Christians died. Wielu zdezerterowało, ale templariusze walczyli do końca. It was beneath knights to do such menial Zburzenie work murów as było breaking down poniżej walls. godności rycerzy. Instead, they undermined Postanowili Acre zdobyć miasto dzięki with money. pieniądzom. Zakupili With Templar machiny gold, oblężnicze. the Crusaders bought siege machines. Led by the English king, Krzyżowcy Richard the dowodzeni Lionheart, przez Ryszarda the Lwie Christians spent Serce the summer of spędzili 1190 trying to breach 1190 Acre. rok They na filled próbach in the zdobycia moat Akru. and brought up battering rams. They wheeled a siege tower Posiadali toward the wieże defenders, oblężnicze, but the ale mury walls miasta were były too trudne do strong. pokonania. After 2 years of holding out, Po 2 the latach city was walk defeated mieszkańców Akki by starvation. pokonał głód. In July of 1191, Poddali się w lipcu 1191 roku. a month later, ignoring the Templariusze Templars' advice, odradzali Ryszardowi Richard Lwie pushed on Serce to zaatakowanie Jerusalem Jerozolimy, and ale was nie beaten. posłuchał. Przegrał. For another century, holy warriors battled each other for the Holy Przez Land. kolejne 100 lat Across trwała the wojna sands of o Ziemię Palestine, Świętą. Christian armies, Do walk stanęło multitudes 100 up to tysięcy chrześcijan. 100,000 strong, flowed and ebbed. Between the tides of invasion, the Między Templars held kolejnymi fast in bitwami their templariusze fortresses. wracali do swoich fortec. No other knights knew the land Nikt nie or the znał wroga enemy tak so dobrze jak well. oni. As warriors and diplomats, Templariusze doskonale the Templars zdawali sobie kept the sprawę z tego, Muslims at bay. że najbezpieczniej jest zachować dystans. In 1291, W 1291 roku zakon znów Templars were walczył o again Akkę. fighting for the city. Tym razem from nie musiał jej inside. zdobywać, lecz bronić. Unlike the defenders W before them, przeciwieństwie do they poprzednich refused to mieszkańców, surrender. templariusze nie poddali Like się. them, Podzielili they jednak perished. los muzułmanów. Zginęli. The Templar code forbade the expense of Reguły burying a knight. zakazywały pochówku. Instead, his body Ciała should be rycerzy były thrown rzucane to the psom na dogs. pożarcie. At Acre,
Zwierzęta z Akcji nie narzekały na głód. With Acre went the Holy Land. After Upadek 2 Akcji centuries, dał the kres ordeal of ruchowi driving a Prusji. people from their Po own 200 soil latach proved walk too po raz great. ostatni wygnano ówczesnych mieszkańców. 20,000 Templars were left in W the Ziemi land Świętej they fought pozostało for. 20 Their 000 souls templariuszy. already departed. Zakon dalej funkcjonował, ale jego rola się zmieniła. As an order, the Templars W survived. Palestynie zaczęto kształcić templariuszy w nowych While dziedzinach. in Palestine, they had become Zakonnicy, skilled not którzy only as ślubowali warriors and ubóstwo, diplomats, stawiali but pierwsze as kroki w merchants. bankowości. So rich had they grown that the Powoli Templars, stawali się sworn to bankierami poverty, europejskich were now monarchów. bankers to Europe. Their power rivaled kingdoms. Now the very church for which Kościół, they za once który fought walczyli, so w końcu bravely, się od nich turned odwrócił. on them. Philip IV, king of Francuski France, król Filip feared their IV z power Pięknym and miał u coveted their templariuszy wealth. ogromne długi. With the Pope, he Postanowił plotted się od their nich ruin. uwolnić. Poszedł z tym do papieża. They're so outrageously proud. Członkowie one zakonu can stali hardly się look zarozumiali them in i the face. butni. Tell me why the Pope permits them to Czemu misuse the Ojciec riches Święty which nie are offered them in reaguje? God's service. It is a pity in my view Dla that we własnego do not dobra rid ourselves powinniśmy of jak them najszybciej for pozbyć się good. templariuszy. In October of 1307, W październiku 1307 roku, piątek 13, uwięziono członków zakonu we Francji. Oskarżono ich o świętokradztwo i heresję. Torturowano tak długo, aż się przyznali. Zostali spaleni na stosie. To był koniec zakonu ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona we Francji. Chrześcijanie potępiali wojnę, póki sami nie zaczęli walczyć w imię Boga. Templariusze do dziś są symbolem świętej wojny prowadzonej przez chrześcijan, którzy wierzyli, że Bóg jest po ich stronie. In 1314, Jacques de Molay, W 1314 roku na stosie zginął Jakub de Molay, ostatni wielki mistrz zakonu. Legenda mówi, że w ostatnich słowach przepowiedział papieżowi i królowi, że w ciągu roku staną przed sądem ostatecznym. Papież zmarł po miesiącu, a król Francji po 7. Czyżby Bóg znowu opowiedział się po którejś ze stron? Dystrybucja w Polsce Imperial Cineplex. Tekst Amelia Podlaska. Czytał Maciej Kowalski.